Wagler to spławik, który zdecydowanie jest kamieniem milowym w historii wędkarstwa. To właśnie wynalezienie waglera pozwoliło wędkarzom odejść od brzegu i łowić większe ryby na dystansie 30, 40, a nawet 50 metrów na spławik. Pierwotnie waglerem łowiło się generalnie na płytkich wodach, jednak z czasem dopasowano tą technikę do wszystkich możliwych łowisk, co pociągnęło za sobą liczne modyfikacje, zarówno samego spławika, jak i zestawu na nim zrobionego. Najważniejsza różnica w poszczególnych zestawach do waglera polega przede wszystkim na proporcji podziału obciążenia między spławikiem a zestawem, czyli tym, co wbudowane jest w spławik i tym, co zakładamy na żyłkę. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać, w jaki sposób dociążone są waglery i jak to dociążenie można regulować. Pierwsze waglery nie miały w ogóle dociążenia, więc dociążano je śrucinami, które jednocześnie były stoperami, za pomocą których ustawiało się grunt. Śruciny zaciska się na żyłce głównej, przed oraz za waglerem. Niedogodnością tego rozwiązania jest fakt, że do zmiany gruntu musimy je wszystkie przesunąć, co bywa kłopotliwe. Uciążliwość tego rozwiązania była prawdopodobnie impulsem do stworzenia waglera z wbudowanym dociążeniem. Rozwiązywał on wspomniane problemy. Dużo łatwiej przestawić nim grunt, jednak stałe dociążenie powoduje, że do różnych opcji zestawów potrzebujemy różnych spławików i żeby mieć w miarę uniwersalny zestaw na wiele łowisk, potrzebujemy naprawdę dużej ilości spławików. Tutaj pojawia się wagler z regulacją dociążenia. W zależności od potrzeb możemy mniej lub bardziej dociążyć spławik. Jako pierwsze pojawiły się spławiki z systemem talerzyków zakładanych na metalową śrubę wkręcaną w korpus spławika. Talerzyki zrobione są z mosiądzu lub te najnowocześniejsze z wolframu. W zależności od potrzeb możemy je dołożyć bądź ściągnąć. Jest to regulacja w zakresie nawet kilku gram, więc dzięki temu spławik staje się uniwersalny i zastępuje kilka waglerów ze stałym obciążeniem. Oczywiście na każdy gram talerzyka ściągnięty ze spławika musimy dołożyć gram ołowiu na żyłkę. Czym więcej jest talerzyków, tym większy zakres regulacji obciążania mamy do dyspozycji. Najwyżej w drabinie ewolucji obciążenia waglera znajdują się waglery Kraluzo. W ich pusty w środku korpus możemy włożyć ołowiane śruciny i dociążyć w ten sposób spławik. Sposób o tyle lepszy, że dużo szybszy, bo dużo łatwiej i szybciej wyciągnąć antenkę i wsypać śrut, niż odkręcać śrubę i ściągać talerzyki. W waglerach Kraluzo system ten jest dodatkowym systemem regulacji, występującym razem z innymi systemami. W niektórych spławikach są to talerzyki, a we wszystkich waglerach Kraluzo mamy zastosowany innowacyjny system zmiany wyporności, który polega na przesunięciu anteny w korpusie. Jeśli antenkę wciśniemy w korpus, zmniejszamy jego wyporność. Jeśli antenkę wyciągniemy, wyporność spławika się zwiększa. Zakres tej zmiany to około 1 grama, więc całkiem sporo. Zakres zmiany wyporności pokazuje znajdująca się na antence skala. Dodatkowo jest to system błyskawiczny. Jeden ruch i gotowe. Niezwykle przydatna rzecz podczas łowienia. Zaczynamy łowić na tafli, spławik doskonale widoczny, przychodzi fala i spławik ginie. Wystarczy wyciągnąć nieco antenę z korpusu i spławik wyjeżdża do góry, stając się znów doskonale widoczny. Reasumując, zanim wybierzecie spławik do waglera, dobrze przeanalizujcie możliwości jego regulacji, która podczas robienia zestawu, jak i podczas łowienia ma naprawdę ogromne znaczenie. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszego kanału. Do zobaczenia. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu przejdziecie do naszego sklepu internetowego Leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.